Hochem iSteady M7. To gimbal, który w końcu ma sens i na pewno przypadnie do gustu osobom, które wykorzystują telefon do nagrań profesjonalnych. Ma dodatkową kamerę, którą wykorzystuje do śledzenia obiektów, a to powoduje, że nie ogranicza nas do używania tylko i wyłącznie aplikacji producenta. Gimbal na potrzeby filmu otrzymałem od sklepu Flystore, za co bardzo dziękuję. Jeśli zdecydujecie się na zakup tego sprzętu, to link do sklepu zostawiam w opisie do tego filmu. W pierwszej kolejności co otrzymujemy w pudełku. Sam gimbal nie jest kompaktowy, jak widzicie, i przychodzi do nas w dosyć fajnym, utwardzonym etui. Aczkolwiek do kieszeni go raczej nie schowany. W etui sam gimbal, który się tak prezentuje. Do tego mamy niewielki statyw, który wkręcamy sobie w dolny gwint 1/4 cala. Mówię dolny, bo tych gwintów jest jeszcze kilka, ale o tym za chwilę. Do tego papierologia, jak zawsze, i dwa przewody. Jeden przewód do ładowania samego gimbala, jest to przewód USB-A na USB-C, natomiast drugi przewód to przewód do ładowania telefonu z gimbala. Jest to USB-C do USB-C, więc telefony z Androidem i nowe iPhony podłączymy, natomiast nie podłączymy starszych iPhone'ów z wyjściem Lightning. Trochę szkoda. Co do konstrukcji tego gimbala, no to ma on kilka rozwiązań nowszych, których nie było w starszych modelach. Na pewno takim rozwiązaniem jest wysięgnik, prawie 20 cm. Pozwala nam to nagrać fajne ujęcia od góry do dołu, tak zwany crane, oraz to, co jest najważniejsze, ma odpinany pilot z ekranem. Gimbal pozwala używać sprzętów o wadze do 500 gramów. Możemy je montować poziomo lub pionowo. Jak widzicie, w tym momencie nic mi się nie majta, bo każdą z osi możemy sobie zablokować, co jest przydatne podczas transportu albo przerwy w pracy. Telefon montujemy na dwa sposoby. Albo poziomo, tak jak teraz, czyli wkładamy telefon nie tą stroną. Wkładamy telefon w taki sposób, dojeżdżamy do końca i już telefon jest zamontowany. Albo możemy wypiąć telefon, przestawić uchwyt w taki sposób i zamontować telefon w pionie. Voilà! I spokojnie, nie jest to mus przestawianie tego uchwytu, jeśli chcemy zrobić kilka szybkich ujęć pionowych, ale o tym też za chwilę. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest fakt, że jedną z osi możemy sobie przestawiać. Wystarczy odblokować tutaj ten mechanizm i jak widzicie, tą oś możemy sobie przestawiać. To powoduje, że jeśli mamy większy telefon, albo gdy używamy filtrów lub obiektywów dodatkowych na nasz telefon, no to spokojnie sobie możemy wtedy wypoziomować tak, aby telefon był stabilny i nie obciążał zbytnio silników. Bo pamiętajcie, jeśli dobrze wyważymy telefon i dobrze wyważymy gimbala, to dłużej będzie pracował na baterii. Czas pracy 12 godzin bez używania światła i kamery. Jeśli używamy światło oraz kamerę do śledzenia, to ten czas pracy wynosi około 4 godzin. Najciekawszą funkcją tego gimbala moim zdaniem jest ekran, który pozwala nam nawigować po systemie oraz mieć podgląd z tej kamery. Nie z telefonu, z tej, ale o tym za chwilę. Jest to pełnokolorowy, OLEDowy ekran o wielkości 1,4 cala, dotykowy, dotyk działa bardzo dobrze. Możemy zmieniać wszystkie ustawienia gimbala z tego ekranu bądź z aplikacji Hochem Joy. Z ustawień możemy wybierać siłę silników, czy dźwięk ma być wydawany przez gimbal, kalibrację poziomowania. Możemy ustawić prędkość silników, jak ma działać ten gimbal, czy ma szybko reagować na nasze ruchy, czy może jednak wolniej. Możemy sobie ustawić kadry A i B oraz przejścia pomiędzy tymi kadrami. I to jest bardzo fajne i już tłumaczę dlaczego. Ten gimbal skupia się na tym, aby wykorzystywać go do profesjonalnego nagrywania. Więc jak już wspominałem, nie ogranicza nas tylko i wyłącznie do aplikacji Hochem Joy. Ja bardzo często korzystam nawet do nagrań jakichś b-rolli do moich filmów i tak dalej z aplikacji Blackmagic, o której zresztą nagrywałem film, tutaj możecie sobie zobaczyć. I mnóstwo funkcji, które są wykorzystywane przez takie gimbale, często trzeba uruchamiać tylko i wyłącznie z aplikacji, która jest udostępniona przez producenta danego sprzętu. Tutaj, wykorzystując te kadry A i B, do których zresztą mamy przyciski na boku, żeby szybko je sobie ustawić. Na przykład robimy tak, ustawiamy kamerę tutaj, zapisujemy sobie punkt A poprzez przytrzymanie przycisku. Usłyszymy taki dźwięk. Następnie przestawiamy sobie kadr inny, przyciskamy B i teraz mamy ustawione dwa kadry. Poprzez szybkie przyciśnięcie kamera zmienia położenie do kadru A, przyciśnięcie B, kamera zmienia położenie do kadru B. Wykorzystując ekran w tym gimbalu możemy sobie uruchomić przejście pomiędzy tymi punktami, płynne przejście. Możemy sobie zdefiniować czas tego przejścia. Jesteśmy teraz na kadrze A, dajemy sobie Motion B i w tym momencie gimbal wykonuje płynne przejście z kadru A
do kadru B. Bardzo fajne rozwiązanie, więc korzystając z innych aplikacji niż Hochem Joy, możemy sobie wykonać na przykład timelapsa. Kolejne funkcje dostępne z tego ekranu, no to na przykład joystick, czyli ustawienie siły, a raczej prędkości, z jaką działa gimbal i z jaką reaguje na ruchy joysticka. Możemy sobie też uruchomić stąd na przykład rotację, możemy sobie ustawić panoramę oraz szeroki kąt, wide angle. Chodzi o to, że teraz kamery w telefonach mamy różne obiektywy. Węższe, czyli teleobiektywy, albo szersze, czyli wide angle, szeroki kąt. I często wykorzystując ten szeroki kąt, ten silnik może nam wchodzić w kadr. Więc możemy sobie przestawić cały gimbal przyciskiem na ekranie lub klikając 4 razy spust w taki sposób. I gimbal nam się przestawia w taki sposób, aby silnik tej osi znajdował się przed telefonem, czyli nic nam nie będzie wchodzić w kadr szerokiego obiektywu z tyłu kamery. Na ekranie widzimy też, w jakim trybie znajduje się gimbal. Możemy sobie przełączać ten tryb klikając w ekran, albo możemy sobie przyciskiem Mode wybierać tryby. Pan Follow, czyli gimbal podąża tylko w prawo-lewo, reszta jest stabilna. Pan Tilt Follow, czyli gimbal przychyla się góra, dół, prawo, lewo. Mamy też tryb POV, czyli tryb, w którym telefon porusza się w każdym kierunku, w którym ruszamy gimbal. Oczywiście jest on stabilizowany. Mamy też 4. tryb Custom, który możemy sobie ustawić tak jak chcemy. Będzie się poruszał tak jak wybierzemy i którą oś sobie wybierzemy, ale w trybie domyślnym wszystkie osie są zablokowane. Więc jeśli chcemy zrobić jakieś ujęcie, dojazd lub odjazd od obiektu, który nagrywamy, będzie idealnie. I teraz jakby trzeci panel tego ekranu, czyli podgląd. Podgląd nie jest z kamery telefonu, a jest z kamery, która jest wbudowana w tym miejscu. Zresztą możemy sobie ją odpiąć i przestawić na przykład na przód w taki oto sposób. Ta kamera trzyma się magnetycznie oraz na 2 dodatkowych zaczepach. Nie odpadnie tak łatwo. Gdy się uruchomi i już połączy z gimbalem, miga właśnie w taki sposób dwukrotnie i mamy podgląd z kamery na tym ekranie. Samym pilotem praktycznie możemy w pełni korzystać z gimbala, tak samo jakbyśmy wykorzystywali fizyczne przyciski na gimbalu. Na pilocie mamy jeszcze spust migawki, włącznik nagrywania oraz taki przełącznik, który wykorzystywany jest do zmiany zoom, przybliżenia w telefonie, ale działa on tylko w aplikacji Hochem Joy. Natomiast jeśli już mamy połączony telefon z gimbalem, to ten przycisk, wyzwalacz, działa również w innych aplikacjach. Jedyną rzeczą, jakiej nie możemy wykorzystywać samego pilota, to pokrętło, które znajduje się po tej stronie gimbala. Ma ono różne funkcje i pierwszą, chyba najważniejszą jest możliwość sterowania oświetleniem, bo ten moduł to nie tylko kamera, ale również oświetlenie, które przydaje się podczas nocnych nagrań, na przykład vlogowych. Daleko ono nie świeci, ale zawsze. Przytrzymujemy przycisk, który znajduje się po środku i włączamy światło. Po włączeniu możemy sobie od razu zmienić temperaturę barwy, natomiast jeśli wciśniemy przycisk na środku pokrętła raz, to możemy sobie zmienić siłę, z jaką to, znaczy moc tej lampki. Barwa biała, zimna lub ciepła to nie jedyne barwy, jakie ta lampka nam gwarantuje, bo wchodząc sobie tutaj w ustawienia w ekranie, możemy przełączyć tryb świecenia w RGB. Więc jeśli sobie włączymy lampkę i wciśniemy RGB, to mamy różne kolory lampki. No to teraz, jak on sobie radzi faktycznie ze stabilizowaniem? I tutaj kilka przykładów. Pierwszym przykładem jest nagrywanie samym telefonem podczas biegu bez używania gimbala. Jak widzicie, ten obraz wygląda jak wygląda. Starałem się mieć ten telefon i trzymać go bardzo stabilnie, ale podczas biegu jest to bardzo trudne. Natomiast wykorzystując gimbal, jak widzicie na załączonym obrazku, wygląda to bardzo dobrze. Nieważne, czy idziemy, czy biegniemy, te obrazki wyglądają bardzo stabilnie i bardzo ładnie. Podejrzewam, że gdybym wziął jeszcze swoją deskorolkę i przejechał się, trzymając na przykład gimbala nisko nad ziemią, efekt byłby super. No ale niestety pogoda teraz na to za bardzo nie pozwala, bo jest brzydko, zimno, no i ciemno. Ja telefonem w większości nagrywam poziomo, tak jak teraz, więc ten podstawowy tryb, ta podstawowa konfiguracja jak najbardziej mi pasuje. Raczej zbyt często nie będę przestawiał telefonu do pionu, no bo jak już nagrywam pionowo, to wolę sobie nagrać kamerą. Ale tak jak wspomniałem na początku, oprócz przestawiania tego uchwytu jest jeszcze drugi sposób na nagrywanie pionowych materiałów telefonem. Jeśli telefon jest zamontowany w taki sposób, robimy taki ruch. I telefon jest już piony. Bez problemu możemy sobie nagrać kilka rolek pionowych, a jak będziemy trzymać gimbal, no to tak jak już nam wygodniej. Oczywiście, jeśli wrócimy do pewnego kąta, to telefon wróci znowu do swojej poziomej pozycji, natomiast szybki ruch
i gotowe. Patrzcie na to. Mogę obracać tą rączką 360 stopni, bo ta oś gimbala nie jest w żaden sposób ograniczona. Jest ograniczona ta oś i ta, ale ta nie. Dzięki temu mamy do dyspozycji pełny tryb 360 w trybie incepcji. Wystarczy przycisnąć 3 razy przycisk Mode, gimbal przestawi się w taki tryb latarki i telefon zacznie się obracać wokół własnej osi. Możemy to wykorzystywać do uzyskania wielu fajnych efektów, zresztą jeden widzicie teraz na ekranie, a żeby wyjść z takiego trybu naciskamy 2 razy spust migawki i telefon wraca do pozycji 0. No i teraz śledzenie. Śledzenie w tym gimbalu działa bardzo dobrze. Na plus zasługuje fakt, że nie musimy korzystać z tej aplikacji Hochem-Joy. Ja lubię inne aplikacje, więc mogę sobie wziąć pilota, przełączyć na ekran, na którym widzę siebie z podglądu z tej kamery. Na ekranie, który jest dotykowy, zaznaczam sobie swoją twarz i już mnie gimbal śledzi. Widzę tutaj w kamerze i na ekranie, że ucina mi trochę głowę. Możemy to przestawić. Przytrzymujemy przycisk z boku ekranu przez bodajże chyba 3 sekundy. Pojawi nam się podział ekranu i joystickiem dostosowujemy sobie kadr. Trochę to może zająć. Dostosowujemy sobie kadr z kamery do kadru telefonu. Natomiast jeśli chcemy sobie przykadrować ujęcie szybciej, możemy wykorzystywać gesty, których kilka tutaj jest. 1, czyli zmiana kadru. I już kamera inaczej na nas patrzy. Śledzenie w tym gimbalu działa bardzo dobrze. Możemy je sobie uruchamiać za pomocą takiego gestu i w tym momencie gimbal będzie nas już śledził. Możemy to śledzenie również zatrzymać w taki sposób. Możemy sobie również takim gestem rozpoczynać lub zatrzymywać nagrania. Zdecydowanie dla osób, które chcą i lubią vlogować, będzie tryb, gdy sobie przełączymy kamerę w taki sposób. Mamy wtedy podgląd na ekranie, co widzi kamera, a raczej co widzi gimbal. Przełączamy sobie tą oś na tył. I już możemy vlogować, mając telefon troszkę oddalony od nas. I gotowe. Telefon nas nagrywa, gimbal nas śledzi, jesteśmy samowystarczalni. A, zapomniałem jeszcze wspomnieć. Tutaj u dołu mamy wejście USB-C, aby podłączyć telefon do ładowania, jeśli chcemy sobie go ładować z gimbala. Tutaj u góry mamy gwint 1/4 cala na przykręcenie dodatkowych akcesoriów i tak samo mamy tutaj gwint 1/4 cala od boku, który pozwala na dokręcenie dodatkowego uchwytu, dodatkowej rączki, która jest dostępna niestety osobno. Moim zdaniem to fajny, inny trochę gimbal niż większość dostępnych na rynku. Fakt faktem nie jest tak bardzo kompaktowy, ale ma dużo więcej możliwości niż gimbale mniejsze. Na pewno spokojniej udźwignie większy sprzęt albo telefony z dodatkowymi akcesoriami. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania co do tego gimbala, to jak zawsze piszcie je na dole w komentarzu. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Some time